Zobaczcie, pokażę Wam tutaj na przykładzie tej dużej bramy, dlaczego będę dawał takie na przykład tu poprzeczka i ona musi iść w tą stronę, żeby trzymała jakby bramę, żeby się ta brama nie opuszczała w dół. I tak dosyć duża jest ta brama, także ciężar tej bramy trochę na zawiasach ją w dół i tak pcha, ale nie tyle, co by było bez tych tutaj skośnych. Wiecie, kiedyś ja jestem stolarzem z zawodu, kiedyś to by się wycinało łączenia i w ogóle, a teraz żyjemy w czasach, idzie się trochę na łatwiznę, wiadomo. Ja to robię po prostu, bo wiem jakby stabilność tego, jak to zrobić, żeby to było stabilne, bez jakby łączeń, bo wszędzie wszystko można wykorzystać wkręty i nie trzeba jakby tutaj żadnych takich łączeń robić. Mógłbym się w to pobawić, ale mi się nie chce. Dlatego też na przykład zobaczcie, jak robię tą furtkę, robię ją w tą stronę, żeby to wszystko było stabilniejsze, bo jakbym dał w drugą stronę, to by to wszystko po prostu się ruszało. A tak jak dam dwie śruby, zobaczcie, tutaj dwie śruby, to wszystko jest, nawet bez tych skośnych, dużo stabilniejsze. I teraz cały sekret tego wszystkiego jest też taki, że jak ja bym te wkręty wkręcał sobie tak, bez nawiercenia, to by to pękało wszystko, bo zobaczcie, te śruby są dosyć duże, to są takie 8 cm, ale chodzi o to, żeby tutaj wykorzystać grubość wiertła i nawiercić sobie tu na przykład dwie dziurki. Widzicie, dwie dziurki sobie nawierciłem i teraz spokojnie mogę tego wkręta tutaj sobie ustawić i zobaczcie, to jest tak ściśnięte, że to nigdzie nie idzie. Daję dwa, żeby się nie przekręcało. No, złą wiertarką. O, i zobaczcie, to już samo w sobie jest stabilne, dlatego że jest jakby ta poprzeczka jest dana tak, a nie tak. Dlatego to już jest stabilne samo w sobie, ale ja chcę jeszcze wzmocnić dodatkowo i w tą stronę, w którą się otwiera, bo mam dużo tych, zostało mi. I zobaczcie, dam coś takiego. O, coś takiego. Przykładam to, odrysowuję, wkręta i daję jedno tak i drugie tak. Czyli z tej strony zawiasy, a z tej strony, żeby nie opadało w dół, jest otwieranie. Tam jest góra. Jakby cały ciężar pcha tutaj w to. I to ładnie sobie tu będzie się trzymało. Bardzo prosto to można zrobić. Wystarczy sobie przyłożyć taką deseczkę i po prostu ołóweczkiem odrysować i na pilę wyciąć. Czyli na przykład mogę sobie to tak zrobić. Zobaczcie, przykładam sobie tak. Czekajcie. Przykładam sobie tak. Można dać takie pół na pół jakby. Odrysować. I zaraz wam pokażę, o co chodzi. SST. Przykładowo zaznaczyć sobie, gdzie to idzie. O, mam odrysowane. Teraz ładnie sobie to wytnę.
Scooby mi pomaga. Zobaczcie. No teraz dzięki piłom to jest naprawdę proste. Odrysowałem ołóweczkiem i to wzmocni, taka zetka wzmocni całą konstrukcję. Czyli tu jest strona zawiasów, tam jest strona zamknięcia i tutaj z góry robię taką samą. Taką samą z góry odrysowuję, przycinam i bramka gotowa. Pokażę Wam, jak już przykręcę na zawiasach, o co chodzi. Ok, furtka skończona, furtka, bramka. Tak to wygląda. Zobaczcie. Widzicie, chodzi o to, żeby ta zetka była w górę. Ona tu wtedy, jak ciężar kładziecie, to ona tu się zapiera w tym końcu, a tam podtrzymuje ciężar. Chociaż tu no to jest mała furteczka, to tu nie masz takiego ciężaru. Tak naprawdę obyłoby się bez tego, ale z czasem mogłoby to, powiedzmy, się wypaczyć. Tu jeszcze dam poprzeczną, żeby mi się to nie wygięło. Chociaż nie, może też nie. O, gotowe na siatkę. Gotowe na siateczkę. Daszek, siateczka. Tu takie mówiłem, płyty na wzmocnienie, żeby ta cała konstrukcja była wzmocniona. Dam takie 2 paski po prostu płyty, też na biało się pomaluje. Na dole siatka, poprzeczki też dla kur, żeby mogły wskakiwać do góry. I to wszystko. Pięknie. Ale pięknie. Samozachwyt. Dobra. I pytanie, z jakich planów na przykład ja to robiłem, czy nie robiłem. Ja to nie robiłem żadnych planów. Gdzieś tam mniej więcej widziałem, jak robią takie kurniki. W głowie, ja mam w głowie plan. W głowie materiał i po prostu robię tak, jak mi wychodzi po prostu. Nie jest to żadne do planu, do niczego. Po prostu robię, jak robię. Ale mówię, to dla mnie może być łatwe. Dla kogoś, kto nie jest stolarzem, to pewnie dużo zajęłoby to trochę więcej czasu. Ja to po prostu robię już automatycznie. Nie jest to jakoś super cuda, jakieś łącza, wiecie, super połączenia, wycięcia i tak. To jest po prostu na wkręty, skręcone szybko, łatwo. Także jak ktoś chce się odwzorować czymś takim, to proszę bardzo. Wymiary gdzieś tam podawałem tego. Tu mówię, to ma 2 metry, tak samo na 1,25 m pod lekkim skosem. Tak jak tu widać, że to jest, ta strona jest trochę wyżej, ta strona jest trochę niżej. Żeby ten daszek, jednak ta woda, powiedzmy, miała jakiś, jak będą deszcze zimą, no bo teraz już koniec deszczów, ale jak zimą będą, to żeby coś spływało, a nie stało u góry. Dobra, zabieram się za paski, za inne rzeczy i włączę Wam później. Nie będę Wam, wiecie, nagrywał, jak ja tnę płytę. Ok. Słuchajcie, koniec na dzisiaj, jest godzina prawie 18. Posprzątałem już, wstawiłem akumulator do ładowania do ciągniczka, żeby się ładował, żeby to przewieźć jutro. I tak to wygląda. Widzicie, takie 2 tu dałem do wzmocnienia. To jakby sprawia, że to trzyma kąt i jest wzmocnione. A jutro jeszcze damy daszek i przewieziemy to, tam już ustawimy, skręcimy razem, siateczkę damy. Także to jest praca na jutro.
A tak to wygląda dzisiaj, godzina 18. Zawijam się, prysznic i koniec. Przestawiłem też czas od boilera, bo widzę, że zupełnie inaczej słońce już od godziny 8 rano daje słońce i zobaczcie, godzina 18 jeszcze słońce tutaj jest, także przestawiłem ten czasomierz od boilera, żeby się inaczej włączał. Latem jest super, nie ma problemu z boilerem, z pralką, z niczym. Jest energii pod dostatkiem. Zimą, mówię, czasami mamy problem z boilerem. Musimy go tylko w słoneczne dni po prostu ustawiać. Także do zobaczenia do jutra. Halo, dzień dobry. Witam w kolejnym słonecznym dniu na farmie. Przenosimy dzisiaj już kurnik tam na miejsce, tam go będę kończył, żeby po prostu nie był za ciężki. Ta druga część na pewno będzie ciężko mi z Gosią będzie to włożyć na przyczepkę. Tą zagrodę już tutaj przewieźliśmy traktorkiem. Skubi piszczy, nie możemy go wypuścić, bo ktoś przyjechał z 2 psami i powiedział, że tak powiem, nie życzy sobie, że jego psy się rzucają. No, mówiłem, że przyprowadzę na smyczy, żeby się powąchały. Nie chcą. No to wiecie. Tak to wygląda. O, na ciągniczku. I tam postawię, wypoziomuję to, siatkę później przyczepię i będzie sobie tutaj stało na końcu. Ok, zabieramy się za ściąganie. Kosia, dzień dobry. Ok, teraz ten kurniczek musimy, on jest dosyć ciężki, także nie będzie łatwo tutaj na tą przyczepkę go włożyć. Nie ma co gadać, bierzemy. Po prostu go tak może na bok oprzemy. A poczekaj, żeby się nie porysowało. Chociaż na jedną płytę. Chociaż. Dobra, opieramy go. A, poczekaj, bo to się nogi złamią. Wyłączymy to na chwilę, pomyślimy, jak to włożyć na tą przyczepkę. Ok, udało nam się to przechylić na desce. Tak to wygląda. Teraz będzie tylko, żeby to ściągnąć tam z przyczepki. Najbardziej chodzi, bo tu się te nogi nie są takie mocne, żeby to się po prostu nie złamało. Muszę chyba tutaj zrobić takie same zetki jak na bramce, żeby to było trochę sztywniejsze. Zobaczymy, bo to i tak ma stać w miejscu, nigdzie się nie ruszać i będzie skręcone z tamtą konstrukcją, także powinno być mocne. Dobra, my jedziemy teraz na miejsce już. Ok, dojechaliśmy tutaj bez przygód. Teraz musimy to przesunąć tam, co nie będzie proste z Gosią. Niestety gościu mi nie chce pomóc, siedzi tam w kamperze i udaje, że nie widzi. Także będziemy musieli się przemęczyć, ale będziemy to po prostu po płycie trochę posuwać. Włączę Wam timelapsika z tego. Ok, jest na miejscu. Tu troszkę trzeba podsypać, ale teraz to skręcić razem, siatkę, podkopać też naokoło. Muszę podkopać z 20 cm, bo musi siatka wejść w dół w ziemię, żeby się żaden kuna czy lis nie podkopały pod to i naszych kurczaczków nie zjadły. Dlatego trzeba skręcić to razem, podkopać. Aha, daszek też muszę, daszek założyć. Ok, czyli pojedziemy po płytę. Założymy daszek, przywieziemy siatkę i no pokażę Wam później już, jak będę, może włączę jakiegoś timelapsa, jak kopię ten rowek naokoło. Nie wiem, czy chcecie widzieć, jak kopię rowek naokoło.
ale tak to wygląda. Później jakieś poprzeczki dla kur do siedzenia, tam trzeba deseczkę przykręcić, żeby kury mogły schodzić sobie na dół do góry. Ale super, fajnie to wygląda. A i też wyciąć tamten wywiecznik u góry, żeby była jakaś wentylacja w tym kurniku. Ok, super. Ok, nagrywam jeszcze raz, bo jak zwykle nie włączyłem mikrofonu. Ale tak to wygląda, daszek przykryty. Zobaczcie, obkopuję. Dajcie w komentarzach znać, czy jak to wystarczy podkopać 20 cm tą siatkę, czy ta kuna list, czy coś, to się nie podgrzebie pod tą. Dajcie znać. A ja tu wykopuję ten rowek właśnie na siatkę, przyczepiam siatkę, wykańczam tam różne rzeczy. Pojdełka, karmidełka, jakieś te, żeby se kury mogły wskakiwać na to. I to będzie wszystko z tym kurniczkiem. Pokażę Wam, nie będę Wam nagrywał, jak to męczę tutaj. Nagram Wam już efekt końcowy, jak to wygląda z siatką, z pojdełkami, z tymi wszystkimi jakimiś tam dla kur. Słomę się tam wyścielę na gniazda i możemy w poniedziałek jechać kupować już nasze kurki. Ok, zabieram się do pracy. Słuchajcie, tak to wygląda z siatką. I zabrakło siatki, bo okazało się, że w rolce miało być 10 metrów, a tutaj patrząc na kartce jest 1,5 metra siatka i jest zaznaczone 5 metrów. Także nie sprawdziłem, okazało się, że... Bo to miała być 10-metrowa siatka, pamiętam jak kupowałem. Myślę sobie, wyliczyłem 10 metrów, to by spokojnie starczyło, a tak mi, powiedzmy, tutaj na brameczkę i tam z tyłu, czyli z 5 metrów zabrakło. 5 metrów siatki muszę dokupić. Nawet mniej, bo to właściwie tam jest pół tej siatki. No ale z 5 metrów siatki. Całe szczęście, że tu w tym lokalnym sklepiku widziałem taką siatkę, także podjadę tylko do sklepiku i kupię. Ja to normalnie pokażę Wam. Na razie zrobię takie listewki, ale na razie po prostu to przyłapuję o tak na zszywacz. Nasz zszywacz normalnie to przyłapuje, a później to się po prostu może jakimiś papniaczkami zszywki, później może jakimiś papniaczkami czy czymś się to jeszcze dodatkowo, ale tak fajnie to po prostu przyłapać, żeby się nie plątało. Obsesja. Więcej. Ok, tak to wygląda. Muszę jechać po siatkę, dokończyć to. Tu już można przysypać. I kończymy z tym kurniczkiem. Także nagram Wam jeszcze jakieś zakończenie, jak to wygląda na końcu. A później pewnie dopiero za tydzień, jak już kury są w środku. Zobaczcie, pięknie słońce świeciło, niby nie miało padać, jedna chmura przyszła i coś kropi. Także jeszcze tutaj widzicie, koniec marca coś tu jeszcze pokrapia. Nie ma tak, że same słońce świeci. Ok.
Dzień dobry, witam wszystkich w kolejnym pięknym dniu na Słonecznej Farmie. Zobaczcie, jest po prostu przepięknie. Wczoraj sobie kark normalnie spiekłem, aż mnie trochę piekł. Ale taka jest pogoda, koniec marca. Ostatni tydzień marca, przepięknie. Kupiłem siatkę. Cena podobna do, tak jak tam w sklepie dużym. Za 6 metrów siatki zapłaciłem 20 euro, a tam zapłaciłem 34 za 5 metrów, ale 1,5 metra, a to jest chyba metr chyba. Chociaż też wygląda na może 1,5, czyli nawet taniej tutaj w tym lokalnym niż w tym. Także jedziemy, kończymy kurnik, siatkę, żeby na poniedziałek być gotowym z kurkami. Tak, muszę siatkę tylko zrobić, te poprzeczki takie, powkładać na wodę, na ten i gotowe. Pokażę Wam już koniec, jak już będą wszystkie siatki założone, wszystko zrobione, przygotowane na kury, to Wam włączę na chwilę, pokażę, jak to wygląda, ten efekt końcowy. Także do usłyszenia za chwilę dla Was, a dla mnie za ileś godzin. Ok, słuchajcie, 3 dni zajęło mi to i kurniczek jest zrobiony. Tak to wygląda. Fajnie, ciągniczek jednak, przyczepka, że można sobie załadować narzędzia, super sprawa. To tak jakbyście jakiegoś kłada mieli na takim, wiecie, kawałku ziemi, to jednak trzeba się nachodzić. Ale tak to wygląda, zobaczcie. Tak to wygląda. Otwieramy. Tu jest zagroda. Jeszcze na pewno dobiję tutaj troszkę takich papniaczków, żeby na samych szywkach się to nie trzymało. Tu w środku, nie wiem, czy tak wysoko kury mogą wskoczyć, dajcie znać, czy one tak wysoko wskakują, ale pewnie powinny poradzić sobie. Tak wygląda tu ten wywiecznik, który mówiłem, żeby miały jakąś wentylację. Tu kładeczka, żeby sobie wchodziły. Tu zamykamy na noc, otwieramy i tak wygląda w środku. Tak wygląda w środku. Jeszcze pokażę Wam z drugiej strony. Zamykamy. Tu sobie kurki skakują. Tam poidełko i na nasionka. I tu pewnie z czasem zrobię taką większą zagrodę, żeby one sobie tu wychodziły i skubały trawkę. Wolny wybieg. Słuchajcie, w środku nie będę malował raczej. Może lakierem przeciągnę. Bezbarwnym, żeby to było po prostu odporne na wilgoć. Tak to wygląda z zewnątrz. Siateczka, tu siateczka wszędzie naokoło wkopana w ziemię. Tutaj można sobie jajeczka wyciągać. Tu też jakieś zamknięcie zrobię na haczyk, tylko tu nie mogłem haczyka kupić, także muszę haczyk, jak będziemy fundało po kury w poniedziałek i sadzonki jeszcze, to kupię też haczyk. Wkopana siatka wszędzie naokoło. Daszek, tak jak mówiłem, z tej gumy EPDM. I tutaj jest tak zwane wejście serwisowe. Tą gumę sobie można całą wyciągnąć, wyczyścić, w razie czego, żeby nie trzeba było skrabać. Tutaj zrobiłem taką poprzeczkę u góry, żeby sobie te szkóry mogły wskakiwać. O. Zamykamy. I tak to wygląda, słuchajcie. Tak się prezentuje ten kurniczek. Podoba mi się. Za 200 euro. W Polsce pewnie taniej by to wyszło. 200 euro, no to jest jakieś 800 zł. Nie wiem ile w Polsce, podejrzewam, że za 500 zł byście coś takiego sklepali, może za 300 zł nawet. Albo nawet gdzieś materiały pewnie bym załatwił, wiecie, odpadowe nawet. Takie beleczki. Nie wiem, dawno w Polsce nie byłem, już z 20 lat. Także nie wiem, jakie są realia polskie tak naprawdę. Ale tak jak mówię, tutaj wyszło to 200 euro, 230 euro dokładnie, czyli troszkę ponad 800 zł. Nie wiem, po ile kurs euro stoi. Tak to wygląda, siateczka wszędzie naokoło wkopana. Także teraz już tylko przywieźć kurki,
Dogram Wam jeszcze, jak przywieziemy kury, jak je kupimy w Fundao, jak to wygląda, i to będzie pewnie wszystko w tym odcinku. Także dla Was to jest chwila, a dla mnie to jest już w poniedziałek, a w międzyczasie pewnie zacznę przygotowywać miejsce tam koło ogródka gdzieś, przygotowywać miejsce na ziemniaki. Trzeba to przekopać, przeryć, z tym obornikiem, co mi został jeszcze, przekopać, porobić kopczyki i wsadzić ziemniaki. Także to jest plan na następną rzecz, czyli ziemniaczki. A projekt kurnik uważam za skończony. Może jakieś światełko tu przyczepimy, żeby sobie się świeciło z daleka. Takie wiecie, na słońce. Fajne są te światełka na słońce, nie trzeba baterii nic wkładać. My już mamy drugi rok i to spokojnie działa na światła, nawet te duże halogeny. Fajna sprawa, naprawdę. To jest na fotokomórkę, podchodzisz, zapala się, rozświetla wszystko naokoło. Tu przy tyle słońca, co jest nawet zimą, to non stop działa. Ok, zawijam mandżur, bo słuchajcie, słońce już niemiłosiernie grzeje, jest godzina 16. Już słońce naprawdę grzeje ostro. Ok, do usłyszenia, jak przywiozę już kury. Halo, dzień dobry, witam na słonecznej farmie. Zobaczcie, kolejny piękny, słoneczny dzień. A my jedziemy na market do Fundao kupić sadzonki, które nam uschły w deszczu. Zniszczyły się w deszczu. Pomidory, papryki. I jedziemy kupić też nasze nioski, kury nioski, żeby mieć świeże jajeczka. Także to są nasze zadania. A i też kosiarkę do trawy. Chcę kupić kosiarkę do trawy, parę innych rzeczy. Także jedziemy na zakupy do Fundao i pokażę Wam, jak wygląda ten market w Fundao, jak będziemy już na miejscu. Także do usłyszenia, do później. Zobaczcie, jesteśmy 10 minut od Fundao i taki tu widok jest. Tam z daleka widać jezioro, nie wiem, czy to widać na kamerze. Tam jest Alcains, tam gdzieś jest Castello, tam jest Monsanto, ta wysoka góra Monsanto. Czyli my tu jeszcze jesteśmy oddzieleni, no, nie dosyć, że Sierra de Estrella, te pasmo górskie, to jeszcze tu te wzgórza całe, które są przed Fundao, całe też nas oddzielają dlatego tu jest zupełnie inna pogoda niż tam za pasmem górskim. Ale tu zobaczcie, tam dalej jest Orca. Tutaj jest taka wioseczka Valle de Prazers, czy coś takiego. Tu polecamy szukać działki. Blisko 15-20 minut od Fundao. Wszystkie sklepy budowlane, wszystko. Piękna okolica. Ale zobaczcie, jaki widok piękny. Dobra, my jedziemy dalej na market po kurczaki. Widzimy się za chwilę. Ja mówię, widzimy się za chwilę, ale tu wyjechaliśmy za zakrętu, muszę Wam nagrać, bo pięknie to widać. Dosłownie parę sekund tu za zakrętu, tam staliśmy. Jest druga strona tej doliny, a tu zobaczcie, w tą stronę. Patrzcie, to jest tam, to wszystko tutaj, to jest Fundao. Fundao i tam najwyższy szczyt. Zobaczcie, jeszcze śnieg, nie wiem czy widzicie, jeszcze śnieg jest u góry, tam Torre, najwyższy szczyt 2000 metrów nad poziomem morza, najwyższy szczyt w Portugalii, tutaj na lądzie, bo wyższy jest chyba wulkan na jakiejś wyspie portugalskiej, ale zobaczcie jaki widok tutaj na dolinę. Też piękne działeczki, piękne okolice. Tam to wszystko to Fundao. Ok, jedziemy dalej. Już obiecuję, że widzimy się na markecie. Na rynku się widzimy. Zobaczcie, to jest ten market Fundao. Jest olbrzymi. Garki, różne rzeczy można kupić. Szkło, pojemniki. Zobaczcie, tu garki.
miski, plastiki z Chin, pewnie wszystko. Rzeczy, rośliny, no wszystko możecie tu kupić. Trochę z innej strony dzisiaj przyjechaliśmy, także musimy się tu odnaleźć, gdzie my w ogóle jesteśmy. Zobaczcie, jabłuszka, oliwa. Fasola, tutaj różne gatunki fasoli, czosnek, fasola, więcej fasoli, ziemniaki. Tu suszona ryba, przysmak portugalski. Oliwa. Zobaczcie, tak to wygląda. Tak, w tym tygodniu on jest większy, ten market, bo nie było tego w tamtym tygodniu tutaj u góry. W tym tygodniu jest tego dużo więcej. Bardzo dużo rzeczy jest różnego rodzaju. Przypomina to takie rynki, jak w Polsce kiedyś były. Jeszcze po latach 90. pamiętam, te rynki były. Taki nawet styl tych rzeczy to jest takie lata 90. Tak, tam na końcu gdzieś była pani z kurczakami. I tam na dole, gdzie te hale, to można kupić mięso, warzywa, owoce, też w środku. No, większość to buty, kapcie, rzeczy, to wszędzie jest te same stanowiska podobne. Coś dla kobiet, buciki. Tak, w tym tygodniu jest to dużo większe niż byliśmy w tamtym tygodniu, jak deszcz padał. No ten transport. A tu zaczyna się to, co my chcemy, czyli sadzonki, kurczaki. Zobaczcie, kwiatki można kupić. 2,50 euro, euro 50. Tu 4 euro. Kaktusiki różne. 2 euro za kaktusiki. A tu są kurczaczki nasze. Zobaczcie. Tu są kurczaczki i jajka. Kaczki też są, zobaczcie, malutkie kaczuszki. Kury. Tu w środku zobaczcie, warzywa, owoce i masarnik też jest. Idziemy do masarni.
Zobaczcie, jaki ruch jest na sadzonkach. Oye, tío mes. Negro. 4, 4. A najlepsze, słuchajcie, się okazało, że zapomniałem kart do bankomatu, także mamy tylko gotówki, coś tam i kupimy kurczaki, parę sadzonek i to wszystko. W sklepie musimy zobaczyć, czy na telefonie mi będzie działała karta. Także taki numer. Ok, słuchajcie, kurczaki kupione, 34 euro za 4 takie kurczaczki. Pokażę Wam, jak już je wypuścimy. I niestety wracamy, bo mamy tylko gotówkę, jednak ta karta na telefonie nie działa. Jutro będziemy musieli do Castello pojechać, kosiarkę kupić i inne rzeczy, bo niestety Kamil dał ciała i zapomniał kart od bankomatu. Także 50 minut dofundało i niestety. Dobrze, że w ogóle mieliśmy gotówkę, no bo tak to by była załamka. To pewnie dopiero za tydzień byśmy mogli pojechać, bo raz w tygodniu jest ten market. Dobra, wrzucamy kurki i jedziemy już na farmę z powrotem, a jutro pojedziemy po prostu do Castello zrobić jeszcze raz zakupy. Także do usłyszenia już na farmie. Wrzucę Wam, jak wypuszczamy kurczaczki do zagrody. Kury, to nie są kurczaczki. Kurczaczki, kury, duże kury. Ok, dotarliśmy na miejsce i wypuszczamy kurki, wlewamy im wodę w pojemniczek. Postawię kamerę i zrobimy oficjalne wypuszczenie. Gosia nie może zakręcić. Ok. Odcinam sznurek i wypuszczamy kurki. Trzymaj. Chodźcie kury, chodźcie kury. Zamkniemy, bo uciekną. No, wychodzimy, panienki. Nie chciała wyjść. Od kartonu to takie. Skubi, zobacz, skubi. Co to jest, skubi? Co to jest? I oto nasze pacjentki. Na razie sprawdzają, gdzie są. Także jak widzicie, to są takie dosyć duże kury. Nie, Skubi nie wolno. nie wolno. Skubi już ma zabawę. Nie wolno. Kury! Nie wolno, Skubi. Nie, Skubi. Nie. Skubi. Trzeba będzie Skubiego nauczyć. Jaj. Nie wolno, skubi. Okej. Także tak to wygląda. Idziemy ziarno im przynieść. I siano trzeba im przynieść. Przywiozłem siano i ziarenka. Ziarenka mi się przewróciła, mi się taczka wysypały, mi się te ziarna. Tutaj zobaczcie. Ale mam tu ziarenka dla kurek. Włożymy też im ziarenka. Chowają się do cienia. Nie dziwię się, bo gorąco jest. Ale tu im włożymy, tu im włożymy ziarenko. Włożymy ziarenko. Włożymy siano na gniazdo. Na razie ich nie wpuszczam tu do środka.
Włożę tu tylko siano im w gniazda i to będzie na tyle, niech się trochę zadomowią. Zobaczcie, o, kurki. Kurki. O, zobaczcie. Wrzuciłem im tutaj sianko. Resztę tutaj wrzucimy pod wrzucimy pod kurnik. O. I słuchajcie, to wszystko w tym odcinku z kurnika, także kurki się mają. Dam Wam znać później, ile znoszą jajek, czy w ogóle znoszą jajka, jak im się tu mieszka. Ale tak to na razie wygląda. Na pewno muszą się oswoić trochę, bo pewnie są przestraszone podróżą. Także lajkujcie, subskrybujcie i widzimy się w następnych odcinkach ze Słonecznej Farmy. Zobaczcie, jaka piękna pogoda. Poniedziałek. No wygląda to już nieziemsko. Sami powiedzcie, że to, co było tutaj przeorane jeszcze w tamtym roku, zobaczcie, jak to wygląda, ta trawka zasiana, te drzewka rosną. Coś pięknego. Drzewka będziemy podlewać, już je podlałem wczoraj wszystkie. Także postanowiliśmy raz w tygodniu, bo wyczytałem, że raz w tygodniu wystarczy podlewać te drzewa. Także będziemy raz w tygodniu je podlewać, żeby po prostu nam zupełnie nie wyschły, bo systemu kropelkowego na razie nie mamy. A raz w tygodniu myślę, że tak jak podlejemy, będzie ok. Kurki są, czyli teraz następny plan jest jutro. Dzisiaj już nie będę, bo muszę to z rana zacząć robić. Jutro jedziemy do Castello pokupować kosiarkę i a pojutrze zabieram się za robienie grządek na ziemniaki. Także tak jak mówiłem, lajkujcie, subskrybujcie, jak Wam się podoba i do usłyszenia w następnym odcinku. Na razie.